Witamy wszystkich serdecznie, wuja Rybol i pan Zdzisiu Jurek. Co, kopci sobie jakąś fajurę, dzisiaj tatarak, dym zielony, znaczy tatarak. Ostatnio palił suszoną rzęsę. Nade mną widzicie obraz naszych wód, jezior, pól, łąk i przestworzy. Dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie na temat tego ptaka. Bardzo ładny ptak, czarny, elegancki, ładnie sobie leci, ładnie pływa, doskonały nurek, rybojad, a nazywa się kormoran. Nazywa się kormoran czarny, zwyczajny, jak kto tam woli go sobie nazywać. Tak ogólnie wygląda ładnie, występuje prawie na całym świecie. Gdzie na świecie nie byłem, to zawsze gdzieś widziałem kormorana. Żeruje w środowisku morskim, rzecznym, stawowym, dołkowym, jeziorowym, jakim tylko chcecie. Wyżre wam ryby z każdego dołka, jaki tylko macie. Oczywiście płochliwa bestia jest. Co czyni go takim dobrym łowcą? Nie jest idealnym łowcą, ma jeden mankament. Proszę bardzo, porozmawiamy sobie, jak odżywia się. Gdzie za oknem jest burza, może będzie słychać troszeczkę. Naukowcy wciskają nam kit, że odżywia się rybkami do 20 cm i te rybki to są jakieś chwasty rybie typu sumik karłowaty, jakieś jazgarze, jakieś takie ryby nieatrakcyjno-wędkarskie. Oczywiście jest to bzdurą, jest to totalną bzdurą. Tutaj widzimy, jak wcina sobie lina. Do tego widać często i gęsto jedzą węgorze, szczupaki, sandacze. Zaraz wam to wszystko pokażę. Słuchajcie, on ma taki bardzo fajny taki dziobek. Zobacz, tu macie po waszej prawej stronie jest taki dziób haczykowato zakończony, co czyni go bardzo dobrym łowcą. Bardzo dobrym łowcą, dlatego że małe rybki nie mają szans, żeby mu z tego dzioba uciec. Są przebijane, nabijane i zjadane. Z dużą rybą już jest kłopot. Często można się spotkać gdzieś na jeziorach, na rzekach. Widzicie taką wymęczoną rybę z takimi właśnie rysami na skórze. I to jest często po kormoranie. Ludzie mówią, że czapla ale to tak wygląda po kormoranie. Po prostu ta ryba jest zbyt duża, żeby mu połknąć. Ją wymęczył i po prostu ją wypluł, zabił. W ten sposób na przykład uśmierca duże ryby, które są nad tarlakami i są potrzebne nam wszystkim, żeby po głowie ryb się odbudowywało. Tutaj mamy taki haczyk, tu zjada lina, tutaj zaraz wam pokażę, gniazduje, zakłada duże gniazda, tutaj macie na środku, gniazduje na drzewach, pod drzewami już nic nie urośnie. I teraz powiem wam tak. Uczeni mówią, że kormoran zjada pół kilograma ryb na dziennie, tak? A produkuje odchody 750 gram. Czyli co? Reszta to jest woda, tak? Popija sobie to wodą i zjada pół kilograma ryby. Oczywiście według mnie jest to nieprawda, zjada o wiele więcej. Czasami widać, że zjada kilogramowe ryby naraz i niestety nie zgodzę się tutaj, że zjada pół kilograma. Ogólnie rocznie uczeni stwierdzili, że rocznie przez jeden dzień kormoran zjada pół kilograma ryb. W Polsce jest 100 000, więcej niż 100 000 kormoranów, i teraz jeżeli każdy zjada pół kilograma ryby, to jest 50 000 ton ryby zjadają same kormorany. 50 000 ton. Rachunek jest prosty. 100 000
razy pół kilograma ryby, 50 000 ton ryby zjadają same kormorany. Dlaczego Niemcy nie mają problemu i Belgowie z kormoranami? Bo je już dawno wytłukli albo po prostu przepędzili do Polski. W Polsce było kiedyś prawo do strzelania do kormoranów. Do strzelania do kormoranów było takie prawo, można było na stawach hodowlanych i na jeziorach pruć śmiało do kormorana. W 2008 roku prawo się zmieniło i teraz trzeba specjalne jakieś pozwolenie na odstrzał kontrolowany kormorana. Nie wiem, nie doszedłem do takich źródeł, czy jest w Polsce kontrolowany odstrzał kormorana, czy nie. W każdym bądź razie wiemy tylko tyle, że jest ich zbyt dużo i się spustoszenia. Jeden oczywiście kormoran nie czyni spustoszenia, ale teraz Wam powiem taki numer. Miałem już ładny podchowany narybek karpia, no i miałem to w przesadkach. Przesadki nie są przesadnie duże. Nie będę Wam mówił, jaki na przykład to był areał, bo tak nie mam do czego Wam porównać. Dajmy na to był hektar stawu. To był hektar stawu z takim ładnym narybkiem karpia, szykowany już do odłowu. W tym czasie kormorany, bo kormorany sobie zmieniają miejsce w zależności, mogą zostać w danym miejscu, jeżeli rzeka nie zamarza. To się u nas dzieje w Polsce na wodach ciepłych, tam nie zamarza rzeka i tam kormorany sobie mogą siedzieć przez zimę, bo mają jedzenie i mają jak polować. Tam, gdzie bardziej wszystko zamarza, kormorany lecą tam, gdzie nie zamarza. Dobra, to tak pokrótce. I teraz słuchajcie, zbierały się już gdzieś tam do wylotu, zima przychodziła i pewnego pięknego dnia rano nad stawem zawisła czarna chmura kormoranów. Wszystkie kormorany na jeden sygnał jakiś tam ichni usiadły z jednej strony stawu, drugie usiadły z drugiej strony stawu i zaczęły bić skrzydłami o wodę. Płynęły tak i biły skrzydłami o wodę. Jedne zbliżały się w jedną stronę, drugie zbliżały się w drugą stronę. I teraz zganiały ryby w jedno miejsce. Zaganiały tą rybę zaganiały w jedno miejsce. Byście widzieli, co tam się działo. Tam to nie było 10 kormoranów, tam było ich ponad 100. To było całe wielkie stado kormoranów. Zaczęły zaganiać te ryby, jak już skęściły tą rybę. Ryba normalnie wyskakiwała, jak tego na brzeg wyskakiwała, jak tylko mogła. Tam się działo taki Armagedon, że to nie jest do opisania. Szkoda, że nie było wtedy takich możliwości jak teraz, żeby to nagrać. Po prostu chmura, stado kormoranów zaganiały rybę w jeden róg stawu, ryba uciekała i zaczęły nurkować i ją trzebić. Po takiej akcji w stawie, w którym miałem odłowić, dajmy na to, jakąś tonę, to tak przybliżenie, tonę na rybku, to odłowiłem z tego stawu jakieś może 200 kg. Jeden strzał 800 kg, to jest tylko szacunkowe oczywiście, nie? To jest tylko szacunkowe, bo oszacowana była ilość ryby w stawie i ile powinienem odłowić, tak? I tak mniej więcej powinno być, tak mi się zawsze co roku zgadzało, jednak w tym roku odłowiłem o wiele mniej i 2 razy były takie podejścia, bo były 2 takie stawy i 2 razy mnie w jednym roku nawiedziły, znaczy mnie, no nas i właściciela tego stawu, bo ja nie byłem właścicielem, ale pracownikiem i to zrobiły nam taki Armagedon i było zero ryb, a ile ryb pokaleczonych było, niezjedzonych, po prostu już nie do uratowania. Także do wszystkich ekologów, co lubią ptaszki, kormoran jest najlepszym przyjacielem wędkarza, człowieka i cokolwiek mówi. Niemcy i Belgowie nie mają tego problemu, bo wszystkie kormorany wysłali do nas, do Polski. Tam mogą je pukać, strzelać, wszystko co się chce i Belgowie i Niemcy mają ryby, a my tych ryb nie mamy. I zganiamy i szukamy winnego, kto nam te ryby zjada. 50 000 ton ryb w polskich wodach, które i tak w ryby nie są zasobne, to
dziwię się tym kormoranom, że one tu jeszcze są. Żeby nie stawy rybackie, to prawdopodobnie kormoranów już by nie było. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? W sezonie lęgowym oczywiście niech zjada, nie wierzę, żeby zjadał pół kilograma ryby. Na pewno zjada więcej. Jeżeli jest sezon lęgowy, to wiadomo, że tych ryb musi do gniazda trochę nastarczyć. Szacunkowe daje się, że to jest kilogram ryby dziennie. Jeżeli są przeważnie są dwa pisklęta, no to na pewno to będzie więcej. Przyjmuje się, że pół kilograma na pisklaka i pół kilograma na dorosłego. Oczywiście to jest bzdura. Kormoran zje tyle, ile może. Co nie czyni z niego bardzo dobrego łowcy, to to, że po prostu jego pióra nie są natłuszczane i nie może długo nurkować. Nurkuje według źródeł tam 2-3 metry. Ja widziałem osobiście powyżej 5 metrów kormorany potrafią. To widziałem w morzu, jak kormorany sobie nurkowały za rybami i tam nie było 2-3 metry, tylko było około metrów 5. Śmiało schodziły do dna i przy dnie, wiecie jak tego, bo on płynie bardzo szybko, ma te płetwy takie zgrabiuśne, że on płynie bardzo szybko, ciach, rybkę wypływa, łyka, pach, znowu do wody i wędkarze dobrze wiedzą, że tam, gdzie kormoran przepłynie, tam z 2 godziny ryby już nie będzie i obojętnie, czy to będzie łowił sobie płotki, czy karpie, tam w to miejsce ryba już tak chętnie nie przybędzie. Tak wam chciałem powiedzieć i bzdurą jest, że żywi się rybami mało cennymi, ale czasem jego pazerność sam łapie się na swojej pazerności. Pamiętajcie, że chytry 2 razy traci. I tutaj proszę bardzo mamy pozbierane, tutaj muszę tak pokazać. Mamy tam, widzicie na tym zdjęciu kormorany, które po prostu udusiły się albo były złapane i sprawdzono, co mają w żołądkach. Zobaczcie, jakie ryby mają w żołądkach. Szczupaki mają, sandacze mają, tamten jeden krąbia jakiegoś dużego łyknąć. Zobaczcie, jakiej wielkości ryby te kormorany sobie mogą śmiało podjadać. Także, żeby nie przyciągać, no tam jeszcze jakieś źródła mówią, że zjada około 800 gramów ryby. No to ja mówię, że on zjada, według mnie kormoran zjada ponad kilogram ryby dziennie. To jest moja wersja i tego ja się będę trzymał. A skąd to wiem? Stąd to wiem, że pracowałem na stawach, widziałem, co kormorany potrafią robić, a widziałem też, jak kormorany złapane wrzaki padły po prostu albo zaplątane w sieci rybackie, z których wybierały sobie, na łatwiznę chciały iść, wybierały sobie ryby i niestety się plątały w tą sieci, te sieci. Wrzaki rybackie za rybami też potrafiły wchodzić. No i oczywiście utopiły się, po prostu się utopiły, bo nie mogły dojść do powierzchni wody, żeby zaczerpnąć powietrza. Tutaj u góry widzicie tego, on sobie suszy pióra, czyli poluje jakieś 20 minut i później musi ze 2 godziny te pióra suszyć. Ktoś by powiedział, no tak, no to wtedy on nie poluje, to nie zjada. Oczywiście on już jest tak nasycony, że wysuszy sobie pióra i może za chwileczkę łowić dalej albo sobie polecieć gdzieś tam. Ziemia, gleba podgniazdowa, pod gniazdami kormoranów oczywiście jest zanieczyszczona fosforanami, azotami. Tam nic nie urośnie, po prostu jest wszystko wypalone. Co wam podsumowanie, krótkie podsumowanie na temat tego pitoka. No i są tam różne odmiany tych kormoranów, nawet jest i kormoran australijski. Ja tutaj w Indonezji widzę nasze normalne, pospolite, czarne kormorany. W każdym razie i czaple siwe, i czaple białe, i czapelki białe. Tutaj tego ptactwa też jest dosyć dużo. Podsumowanie, zjada więcej ryb dziennie niż pół kilograma. Oczywiście kaleczy ryby, tarlaki,
atakuje ryby powyżej pół metra, kalecząc je, wydziobując skrzele, przebijając oczy i już taka ryba skazana jest niestety na zmarcie, na zdechnięcie, czy jak kto chciał, to sobie tak nazwie. Zjada gatunki ryb cennych. Tutaj macie oczywiście, zobaczcie, lin, tutaj macie sandacz, szczupak, karp, wszystko to, co jest łatwą zdobyczą. Oczywiście zjada i silniki karłowate, jak już nie ma co, no to widziałem, że tam jakieś okonki maltretował, no ale to był zbiornik, gdzie większość występowania było konia i teraz powiedzmy tak, no tak, za dużo było konia, no to czyli taki kormoran jest dobry, bo pokwoje tego okonia troszeczkę zmniejszy. Otóż według mnie okoń sam zmniejsza swoje pogłowie, sam swoich kolegów wcina, także kormoran nie jest nam potrzebny. Na moje zdanie na końcu, przynosi straty na stawach rybackich, na jeziorach. Na jeziorach jest mniej policzone, jakie straty przynosi, ale rybacy jeziorni na pewno powiedzą, jeżeli będą to oglądali, to powiedzą nam cokolwiek na temat tych kormoranków. W każdym bądź razie na stawach jest łatwiej policzyć. Rocznie państwo musi dać 50 milionów złotych odszkodowania za parę ptaków, które ekolodzy sobie tak ukochali i maltretują nasze środowisko. To jest 50 milionów rocznie odszkodowań muszą wypłacić z tytułu kormoranów. Niszczą drzewostany, to już wam mówiłem. No i teraz wiecie, no dziwne jest to, że na przykład para kormoranów produkując 1,5 kg odchodów, 1,5 kg guano produkuje dziennie. W każdym bądź razie zjadając pół kilograma ryby, to reszta to nie wiadomo co to jest wodek. No i jeszcze uczeni, bo jest tak, że ptaki drapieżne nie zawsze trawią wszystko, nie? I w żołądku na przykład pozostają takie części jak niestrawione zęby rybie. Oczywiście ryby mają zęby. Jeżeli ktoś nie widział mojego odcinka o zębach gardłowych ryb, to możecie sobie zobaczyć. Jakąś tam sierść, czy tam łuski, coś co jest niestrawialne, po prostu on to wypluwa. I to się nazywa, u ptaków to się nazywa wypluwka. On to wypluwa, uczeni to rozgrzebują i patrzą, co on tam zeziarł, i okazuje się, że większość, co on tam zeziarł, to właśnie są gatunki ryb cennych. Także nie wiem, jakie jest wasze zdanie. Moje zdanie jako rybaka to jest pasożyt. Nie przypominam sobie, żeby kormoran, bo z założenia kormoran ma się żywić rybami chorymi, tak? Każda ryba musiała być chora. Kto po co ma takie płetwy i dziób, taki pływak sprinter jest, jakby miał się żywić martwymi rybami, prawda? W każdym bądź razie, jak dla mnie, to jako ptak, on jest ładny ten ptak, nie wiem, czy on jest ciekawy. Z rybackiego punktu widzenia to jest bardzo duże zagrożenie dla rybaków. Pustoszy stawy, normalnie nie widzisz kiedy, wstajesz rano, patrzysz, a to czarna chmura już unosi się z nad stawu i twój staw jest wyczyszczony, pusty. I nic w nim nie ma. Wszystko, co było zeziarte. Może gdzieś tam żywi się jakimiś jaszczurkami czy czymkolwiek. Ja o takich rzeczach nie słyszałem. To jest typowy rybojad. Z wędkarskiego punktu widzenia macie zanęcone miejsce tygodniowo. Nęciliście cały tydzień, czekacie za karpiami i jeden kormoran wchodzi wam w zanęcone łowisko i duże karpie z tego łowiska uciekają. Ryby duże, małe, wszystkie ryby kormorana się boją. Także tyle na ten temat. Pamiętajcie, lajkujcie, subujcie, rób ta co chce ta. Napiszcie wasze zdanie na temat kormorana. Czy według was, jakie macie opinie i jakie macie doświadczenia z kormoranami? Te, co mają stawki,
tych, co mają jeziora. Chciałbym poznać opinię właśnie wszystkich tych, którzy mieli styczność z kormoranami. Według mnie powinien być kontrolowany odstrzał kormorana ze ponad 100 tysięcy sztuk powinien być zredukowany do 50 tysięcy sztuk. Dodam jeszcze, że nie jest on na liście gatunków prawem chronionych jakoś tak superowo. On jest pod ochroną, ale w niektórych rejonach można go młócić, w cudzysłowie, tak żeby YouTube nie pomyślał sobie, że coś złego mówimy. Dzięki Wam wszystkim za uwagę. Zapraszam na poprzednie filmiki, zapraszam na filmiki, które będą się ukazywały. Następnym zrobimy sobie filmik o perkozie, ponieważ kiedyś perkoza udało złapać mi się na wędkę i opowiem Wam o tej przygodzie. Także pamiętajcie, ryba nie myśli, ale swoje wie. Życzę wszystkim zdrówka, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia wkrótce. Hej!